Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj kolejny produkt TP-Linka. Dotarł do mnie jeden z najnowszych, jeżeli nie najnowszy router od TP-Linka, konkretnie model Archer AX80. Jest to o tyle ciekawy model, że sam zastanawiam się, czy nie zastosować go do swojej sieci lokalnej. A więc może nie przedłużając, przejdźmy już do materiału. Biorąc pod uwagę, za jaką cenę sprzedawany jest TP-Link Archer AX80, jest to jeden z ciekawszych modeli, zważywszy na bardzo dobre parametry techniczne i duże możliwości tego sprzętu. Mamy wsparcie dla AX6000, czyli łącznie cała sieć Wi-Fi może pracować z prędkością 6000 megabitów na sekundę. Mówimy o paśmie oczywiście 5 czy 6 GHz i 2,4 GHz, bo tutaj te pasma są podawane jako łączne przy dwóch zakresach dual band. Mamy 8 niezależnych kanałów. Związane jest to z 4 podwójnymi antenami, więc tutaj tych punktów odbioru, nadawania i odbioru jest bardzo dużo. Mamy tutaj jest właśnie informacja o tych 6 gigabitach łącznej prędkości, która jest według producenta idealna do streamowania materiałów w 8K. One nie są jeszcze tak powszechne. To, co dla mnie istotne i z czym wiąże sobie duże nadzieje, jest procesor. 4-rdzeniowy CPU, słuchajcie, o taktowaniu, jeżeli dobrze pamiętam, 1,6 GHz, więc całkiem mocna jednostka centralna, mocy nie powinno zabraknąć. Mamy też port USB 3.0. Szkoda, że tylko jeden, ale ważne, że jest i możemy tutaj udostępniać sobie za jego pomocą oczywiście dane w sieci lokalnej. Technologia MIMO oczywiście, mamy też formowanie wiązki, ogólnie bardzo wydajne anteny Wi-Fi, więc ta sieć Wi-Fi tutaj powinna być przy tej prędkości do 6 gigabitów rzeczywiście wydajna. Wracając do sieci przewodowej, mamy też port 2,5 gigabita, który możemy wykorzystać jako łącze WAN lub LAN, to w zależności od potrzeb. W przypadku WANa oczywiście przyda się to łącze na pewno przy szybszych łączach internetowych światłowodowych. Na tylnej ściance standardowo TP-Link informuje nas o większości funkcjonalności tego urządzenia. Tak jak na wstępie już wspominałem, gigabitowe Wi-Fi umożliwiające streaming 8K, możliwość podłączenia wielu urządzeń. TP-Link chwali się, że podobno jest ich więcej niż w standardowych modelach. Mamy też system oszczędzania energii. Oczywiście wsteczna kompatybilność to jest również cecha tego routera. Mamy Network Protection, mamy kontrolę rodzicielską, mamy kontrolę jakości i mamy raportowanie, gdyby kogoś to interesowało. Mamy te wsparcie dla OneMesha, o którym wspominałem, i te porty, o których mówiłem wcześniej. 3 gigabitowe porty LAN, jeden port LAN WAN 1 gigabit i jeden port LAN WAN 2,5 gigabita, więc jest dobrze. Do tego ten port USB. Mamy też informację o tym mocnym procesorze, o którym wspomniałem wcześniej. 1,6 GHz, 4 rdzenie i możliwość pracy przez VPN-a. To są takie standardowe kwestie. Urządzenie jest oczywiście kompatybilne z aplikacją TP-Link Tether, więc niekoniecznie musimy sterować go czy konfigurować z poziomu komputera. Możemy to też robić wygodnie z poziomu smartfona. Rzut okiem jeszcze na specyfikację i zawartość zestawu. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to mamy tutaj sam router, adapter, czyli zasilacz, kabel ethernetowy i krótką instrukcję obsługi. A jeżeli chodzi o wspierane zakresy, to mamy informację, jak te 6000 megabitów jest osiągane. Na 5 GHz mamy 4804 megabity, na 2,4 GHz i tak sporo, bo 1148 megabitów. Procesor 4-rdzeniowy, 4 dwupasmowe anteny, port ethernetowy 2,5 gigabita, bądź też 1 gigabitowy LAN WAN oczywiście,
i 3 LANy 1 gigabitowe. Mamy jeden port USB 3.0, czyli 5 gigabitów na sekundę. Wymiary urządzenia 200 na 189 na 59 mm i nowy, ciekawy design. Większość portów znajduje się na tylnej ściance. Mamy też nieco diod informacyjnych i to, co wspominałem wcześniej, wsparcie dla OneMesha, ale z takich bardziej i VPN-a, jak również dla WPA3, ale w tej chwili jest to już standard. Jeszcze jedna kwestia, o którą często pytacie. Jest to europejska dystrybucja, wersja sprzętowa 1.0, a krajem produkcji są oczywiście Chiny. Producent zapewnia 3 lata gwarancji. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozpakować sprzęt i zobaczyć, co kryje w środku. Gdzie tu jest otwieranie. W pudełku mamy pudełko. I zawartość zestawu sprzedażowego, oczywiście instrukcje obsługi. Mamy również zasilacz. Sprzęt pobiera 12V przy 2 A, czyli 24 W aż. Z jednej strony to sporo, z drugiej strony, kiedy popatrzymy na możliwości tego sprzętu, to taka wartość wcale nie jest zbyt wysoka. Co jeszcze otrzymujemy? Sam router. Może o nim za chwilę. Kolejne instrukcje. Mamy też, słuchajcie, podstawkę. To akurat ciekawa kwestia, bo router, o tym Wam wcześniej nie wspominałem, można postawić pionowo albo zawiesić na ścianie. Duży plus dla producenta. Mamy też oczywiście kabelek RJ45. Często pytacie o kategorię. Kategoria 5E UTP. No dobrze, wróćmy w takim razie do bohatera tego testu, przeglądu, a jest to najnowszy Archer AX80. Urządzenie o bardzo ciekawym designie. To nowa chyba linia stylistyczna u TP-Linka. Tabliczka informacyjna z boku urządzenia. Mamy informacje o dwóch nazwach rozgłaszanych sieci na 5 GHz i na 2,4 GHz. Model Archer AX80, 8 streamów, 8 niezależnych kanałów z tych 4 dwupasmowych anten. Mamy też informację o kraju produkcji Chiny, 24 W maksymalnego poboru prądu, ale ten zasilacz musi mieć pewną rezerwę, więc myślę, że samo urządzenie będzie pobierać jednak mniej prądu. Spełnienie oczywiście norm europejskich. I tutaj słuchajcie, w tym miejscu montujemy właśnie ten element do powieszenia. Tak możemy powiesić na ścianie urządzenie, albo też możemy wyciągnąć je i włożyć od spodu, mając podstawkę, i teraz będzie pięknie stał router na przykład na blacie. Z takich istotnych kwestii mamy logo TP-Linka. Z przodu mamy wystający panel z diodami informującymi o stanie pracy. Mamy też ikony symbolizujące dane parametry, czyli począwszy od zasilania poprzez sieci Wi-Fi, internet, Ethernet, USB i stan pracy. Mamy też u góry przycisk WPS-a i te diody są również opisane z drugiej strony. Mamy Power 2,4, 5 GHz, Ethernet, LAN, USB i WPS. Świetnie opisane są też porty. Mamy tutaj przycisk włączający, wyłączający Wi-Fi i LEDy, zapewne dwufunkcyjny. Mamy oczywiście otwór resetu, 3 LANy, 2 WANy bądź LANy, więc możemy sobie tutaj dopasować. Jeżeli mamy internet 2,5 gigabita, to możemy skorzystać z portu LAN. Jeżeli mamy tylko 1 gigabit, to port 2,5 gigabitowy
możemy wykorzystać na przykład do NAS-a sieciowego. Mamy też port USB, mamy port zasilania i włącznik, wyłącznik fizyczny też tutaj się znalazł. Plus dla producenta, można łatwo na wyczucie wyłączyć sprzęt. Można też wyłączyć diody na noc i również Wi-Fi. Jeżeli chodzi o wykonanie, to wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie, nic nie skrzypi. Plastik jest tutaj matowy, na pewno nie będzie się tak rysował. U góry mamy otwory wentylacyjne. No i tutaj już jest taki plastik błyszczący, fortepianowy, ale jakby odbijający światło. Ładnie to wygląda. Tutaj chyba się nie będzie rysować. Otwory wentylacyjne powinny zapewnić solidne chłodzenie. Zwłaszcza, że tutaj na dole również mamy otwory wentylacyjne, które dzięki tej podstawce nie będą zakryte, kiedy będą stały na jakiejś powierzchni. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o chłodzenie. Jeżeli chodzi o design, to jest kwestia gustu. Według mnie ten design jest naprawdę bardzo ładny. Powinien w tą stronę podążać TP-Link. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozpocząć test. Diody można wyłączyć z poziomu aplikacji mobilnej. Jak widać, teraz wszystkie diody są wyłączone. W aplikacji włączymy diody i diody się pojawiają. Stan oczywiście musi się w aplikacji odświeżyć, natomiast można je włączyć i można je równie szybko wyłączyć. Jeżeli jest coś nie tak, to dioda świeci na pomarańczowo. Tutaj było widać, że internetu nie było. Teraz podłączyłem kabel i dioda zmieniła kolor na biały. Po kilku dniach testów praktycznych mogę podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Jeżeli chodzi o pierwszą konfigurację, to zrobiłem ją poprzez aplikację mobilną i tutaj obyło się bez żadnych problemów, bezproblemowo. Podłączyłem go do aplikacji Tether, skonfigurowałem, również zaktualizowałem oprogramowanie do najnowszej wersji i router działał. W aplikacji mobilnej nie ma jednak opcji udostępniania przestrzeni dyskowej, więc musiałem się zalogować do panelu przez www, przez komputer, przez laptopa, chociaż można to zrobić również w przeglądarce na smartfonie, ale wygodniej jest na komputerze. I tutaj taka niespodzianka pozytywna, router sam wykrył, że jest konflikt z moim, jeżeli chodzi o adresy IP, z moim routerem od dostawcy internetowego i zaproponował zmianę tego adresu IP, więc na duży plus. Po tej zmianie już żadnych konfliktów nie było i z poziomu panelu sterowania, panelu administracyjnego przez przeglądarkę www jest możliwość również udostępniania przestrzeni dyskowej. Podłączyłem dysk 4 terabajtowy i bez problemu działał. Możemy udostępnić bez problemu w sieci lokalnej jako dysk z mediami, jako media server. Jest taka opcja. Możemy też spróbować udostępnić go na zewnątrz sieci lokalnej. Natomiast tutaj już w zależności od dostawców może być to nieco bardziej problematyczne. Jeżeli chodzi o wydajność, to nie zaobserwowałem żadnych spowolnień czy spadków wydajności podczas pracy urządzenia. Miałem podłączone 4 urządzenia poprzez porty LAN i kilkanaście urządzeń poprzez Wi-Fi. Ponieważ moje łącze internetowe ma przepustowość zaledwie kilkuset megabitów, nie będę w stanie sprawdzić łącza WAN o przepustowości 2,5 gigabita. Nawet jeżeli aktualnie nie macie urządzeń 2,5 gigabitowych, to warto taki model routera zakupić z myślą o przyszłości. Kiedy będziecie mieli szybsze łącze światłowodowe, możecie podłączyć ten router i również będzie wystarczająco wydajny, a do tego czasu możecie skorzystać na przykład z łącza LAN 2,5 gigabita, podłączając do niego NAS-a i wykorzystując szybką sieć dwusystemową Wi-Fi, mieć bardzo szybki dostęp do zasobów sieciowych w całym domu czy mieszkaniu. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat tego typu routerów. Czy korzystacie z produktów TP-Linka? A jeżeli tak, to jakich i czy jesteście z nich zadowoleni? Napiszcie też, czy korzystacie z jakichś urządzeń 2,5 gigabita, czy też na razie pozostajecie na 1 gigabicie. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Na koniec Wam jeszcze tutaj podlinkuję inne testy TP-Linka.
Hej, hej, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale.